Dzień dobry! Jakiś czas temu wrzuciłem odcinek na temat gry Terminator Resistance, który bardzo dobrze przyjęliście. A niedawno ukończyłem grę Gwiezdne Wojny Jedi Upadły Zakon. Gra zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie i uważam, że historię można wpisać do uniwersum Gwiezdnych Wojen. Dziś chcę podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami na temat rozgrywki, bohaterów i fabuły. Grę przygotowało studio Respawn Entertainment, które ma na swoim koncie Titanfall oraz Titanfall 2, a już niedługo ma wyjść Medal of Honor Above and Beyond. Wydawcą jest EA, czyli Electronic Arts, który graczom jest dobrze znany i ma na swoim koncie naprawdę sporo gier, a wśród nich jest Star Wars Battlefront 2 z 2015 roku. Gra moim zdaniem wyśmienicie wpisuje się w filmowe historie, korzystając z nich, a jednocześnie dając coś nowego. Nic dziwnego, bo tak została zaplanowana. Fabuła rozgrywa się pomiędzy epizodem 3 a epizodem 4 filmowej serii. Sama fabuła wykorzystuje wydarzenie z filmowej części 3 Zemsty Sithów z 2005 roku, czyli wydanie rozkazu 66. Wydał go Palpatine, który pragnął zemsty na Jedi oraz władzy absolutnej w galaktyce, co wiązało się z jego zdradą Republiki. Rozkaz 66 był specjalnym rozkazem, który nakazywał odsunięcie od władzy Jedi w razie ich działania na szkodę Republiki. Palpatine wykorzystał go do swojego niecnego planu i zapoczątkował nim czystki Jedi. Wykonaj rozkaz 66. I tak w grze wcielamy się w Kala, młodego Jedi, który zdołał ukryć swoją moc, aby ujść z życiem. Chłopak jest świadomy swoich ponadprzeciętnych zdolności, ale nie jest jeszcze pełnoprawnym Jedi. Z naszą pomocą otrzyma w grze ten status. Trzeba przyznać, że bohater jest dobrze dobrany. Młody, przystojny chłopak, który ma w sobie moc i dopiero uczy się, jak prawidłowo ją wykorzystywać w świecie, by stać się Jedi. Poszczególne filmowe trylogie Gwiezdnych Wojen zawsze miały takiego bohatera. Część 4., 5. i 6. dały nam Luke'a Skywalkera, młodego, narwanego, przystojnego i chętnego przygód chłopaka, który poznawał, czym jest moc Jedi. Część 1., 2. i 3. dały nam młodego Anakina, również ładnego chłopaka, który uczył się prawidłowo wykorzystywać moc Jedi. Części 7, 8 i 9 dały nam Rey, tym razem dziewczynę, ale znowu piękną, młodą i chętną poznawać i rozwijać w sobie moc Jedi. Jak widać, nasz Kal wpisuje się w klucz kreowania głównego bohatera obrany przez twórców filmowych wersji. Kal na swojej drodze poznaje różne postaci i wchodzi z nimi w interakcję. Tutaj muszę przyznać, że ma się poczucie przebywania w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Filmowa saga prezentowała nam różnych bohaterów, nie tylko ludzi, również rasy pozaziemskie. Do tego przyzwyczaiły nas filmy i takich bohaterów przedstawia nam gra. Jako że szybko natrafiamy na bohaterów, którzy są naszymi sprzymierzeńcami, podróżujemy z nimi statkiem. To taka nasza baza i złapanie oddechu między dużymi misjami na poszczególnych planetach. Dotarcie do każdej odbywa się przy użyciu lotu w nadprzestrzeń, który dobrze znamy z sagi Gwiezdnych Wojen. Oglądanie tego z kabiny pilotów jest wspaniałe. Czujemy się, jakbyśmy naprawdę podróżowali między galaktykami. Filmy zawierały ujęcia lotu w nadprzestrzeń z kabiny pojazdów, ale nie dawało to takiej immersji. Dużo więcej było ujęć na bohaterów w kabinie i to powodowało poczucie, że jesteśmy tylko widzami. W grze czujemy, że jesteśmy uczestnikami. Ale bohaterowie Gwiezdnych Wojen to nie tylko organizmy żywe, to także androidy czy droidy. W filmie było ich trochę, no i oczywiście te główne dla fabuły, które pokochał świat. W grze niemal na samym początku spotykamy małego droida BD-1, który staje się naszym kompanem, podobnie jak R2-D2 w najstarszej trylogii czy BB-8 w najnowszej. Trzeba przyznać, że budzi te same uczucia jak spotkanie pierwszy raz na ekranie wymienionych droidów. Jest słodki. Lokacje gry są wspaniałe nie tylko pod względem wizualnym, ale są także świetnie przemyślane i zaprojektowane. Jest to zdecydowanie silna strona gry. Filmy zawsze pokazywały akcje w miejscach związanych z technologią, jak statki kosmiczne czy Gwiazda Śmierci, ale także miejsca związane z przyrodą. Podobnie jest w grze. Akcja rozgrywa się w różnych miejscach i tutaj gracze nie poczują nudy. Jest technologia, są statki kosmiczne, środki transportu jak ten pociąg, a także miejsca naturalne na planetach. Planety są różne i to mnie zachwyciło.
to. Zobaczcie planetę Bogano. Przewija się na niej wiele ciekawych gatunków zwierząt. Niektóre są słodkie, inne niebezpieczne, ale wciąż pociągające. Jedną z moich ulubionych planet jest Kashyyyk, która jest osaczona przez wojsko Imperium. Wybierając się na nią, wchodzimy w sam środek wojny szturmowców z rebeliantami. Tutaj mamy jedną z moich ulubionych akcji. Musimy wdrapać się na AT-AT i przejąć go. Tę maszynę skojarzą chyba wszyscy. W filmach robiła ogromne wrażenie i takie samo, a nawet większe zrobiła na mnie w grze. Wspinając się na nią i zdobywając stery, czujemy się, jakbyśmy dostali coś więcej niż dali nam twórcy filmowi. Prowadzenie AT-AT jest niesamowite. Strzelamy, a siła ognia ukazuje potęgę tej maszyny Imperium. Gdy docieramy do sektora więziennego, na myśl przychodzi od razu Nowa Nadzieja, czyli 4. część najstarszej trylogii Gwiezdnych Wojen. Tam Luke i Han musieli wydostać księżniczkę Leię. W grze musimy wydostać kogo? Fani Gwiezdnych Wojen wiedzą, że z planety Kashyyyk pochodzi rasa Wookiee'ich i ich musimy uwolnić. Mamy dużo akcji, dużo walk i to z poważnymi przeciwnikami. W końcu Gwiezdne Wojny to nie tylko zachwycanie się przedstawionymi światami czy postaciami, ale także dużo akcji, walki z wieloma wrogami. Mamy również kontakt z członkami ruchu oporu, którzy brali udział w walce z okupantem. Tutaj podkreślona zostaje idea Gwiezdnych Wojen. Jednostki wierzące w zwycięstwo w grupie dadzą radę przeciwstawić się Imperium. Czyż serca widzów nie wspierały rebeliantów walczących ze złym Imperium? Przyjrzyjmy się jeszcze planecie Kashyyyk. Zobaczcie to olbrzymie drzewo, po którym chodzi Kal. Budzi ono duży respekt do natury, której nie znamy z Ziemi. Ta część eksploracji mi przypadła bardzo do gustu. Również zwierzęta zasługują na pochwałę, szczególnie ten ptak, olbrzym, z którym mamy styczność. Nie jest wrogiem Kala, wręcz przeciwnie. Ptak czuje w nim zaufaną postać. Myślę, że tutaj istniało pewne niebezpieczeństwo dla twórców, bo taka flora i fauna przywodzi na myśl sceny z Awatara Jamesa Camerona. Film ten ma inną poetykę niż Gwiezdne Wojny i nie byłoby dobrze, jeśli poetyka gry poszłaby w kierunku innego filmu. Ale jednak cały ten pejzaż takiej natury wpisuje się w poetykę Gwiezdnych Wojen. Już w Imperium kontratakuje czy Powrocie Jedi mieliśmy nietypową florę. Także Atak Klonów czy Zemsta Sithów prezentowały nietypową florę i faunę. Nie zapominajmy, że Gwiezdne Wojny w każdej części pokazywały różnorodność gatunkową. Stwory małe czy duże były pokazywane w każdej części sagi. Zatem spotkanie wielkiego ptaka czy wielkiego nietoperza, z którym wchodzimy w interakcję, nie jest dla fana Gwiezdnych Wojen czymś, co zaskakuje, a raczej czymś, co ostatecznie wspaniale rozwija uniwersum filmowe. I za to należy się pochwała dla twórców. Planeta Datomira jest kamienista, choć w niej też jest trochę roślinności. Jednak nie jest zielona, a brązowo-czerwona. Ale nie tylko wyglądem różnią się planety. Wydaje się, że bardzo starannie zostało w nich wszystko zaprojektowane. Społeczeństwo, które je wypełnia, wspomniana flora i fauna, ukształtowanie terenu, światło dobiegające z gwiazd, a nawet jej historia, którą odkrywa się podczas eksploracji. Opuszczając daną planetę, mamy poczucie opuszczania jakiegoś niepowtarzalnego już świata. Jedną z lokacji, która bardzo mi się podobała, było wnętrze podwodnej fortecy Imperium. Do niej musimy wpłynąć. Tutaj oczywiście spotykamy wielu szturmowców i innych przeciwników strony Imperium. Akcja tutaj jest bardzo dynamiczna i dużo się dzieje. Bardzo ważne w grze jest pojęcie Jedi, podobnie jak w filmach. Kal ma moc i to wiadomo od początku. Chcę ją bardziej zrozumieć, a przede wszystkim wiedzieć, jak i kiedy używać. Sterując bohaterem możemy używać mocy, by wpływać nią na przeciwnika lub przedmioty w świecie. Bardzo dobrym pomysłem było dodanie do fabuły wspomnień Kala, które przywołują naukę jego mistrza. Chłopak był uczony używać mocy. Dzięki temu potrafi niszczyć ściany albo chodzić po nich. Wydaje się to może dziwaczne, ale twórcy zadbali, by nie było to przerysowane. Moc ma swoje prawa, ale i swoje ograniczenia. W filmach moc była bardzo ważnym elementem fabuły. Nie była do końca określona, zinterpretowana i przez to była pociągająca. Podobnie jest w grze. Idea mistrza i jego ucznia to utarty schemat w sadze Gwiezdnych Wojen. Pierwsza trylogia dała nam Luka i mistrza Jodę. Druga trylogia dała nam Obi-Wana i Anakina, a trzecia Rey i Luka. W grze w scenach retrospekcji pokazany jest pokój, w którym mistrz trenuje Kala na rycerza Jedi.
Dzięki temu czuje się prawdziwą przynależność gry do filmów. Fabuła jest naprawdę wciągająca. Gra rozwija to, co zostało powiedziane o mocy Jedi w filmach. Pojęcie ciemnej strony mocy występowało w każdym filmie serii Gwiezdnych Wojen. Można powiedzieć, że to dzięki niej mamy akcję fabularną. Ale też pojęcie ciemnej strony mocy nie było tak oczywiste. Druga trylogia filmowa, czyli części 1, 2, 3, przedstawiały przejście Anakina na ciemną stronę mocy. Chłopak, który wychowywany był przez matkę, trafił pod skrzydła prawych Jedi. Mimo wszystko emocje i niejasna polityka ówczesnej władzy spowodowały zgubienie młodego Anakina i stanięcie chłopaka naprzeciw swojego mistrza. Potem jego syn starał się nie pokonać ojca, ale uwolnić go od złej mocy. Nawet w ostatniej filmowej trylogii Rey musiała nauczyć się podążać właściwą drogą. Filmowe opowieści nie przedstawiały w sposób czarno-biały istoty mocy i podobnie jest w grze. Są bohaterowie, którzy nie jawią się jako ci źli i są tacy, którzy stają przeciwko Kalowi. Ale z czasem te role mogą się odmienić. Merrin jest bohaterką, która patrzyła na śmierć swojego zakonu i przez wiele lat nosiła w sobie nienawiść do Jedi, których obwiniała. Kal zmienił jej myślenie swoją postawą i swoimi czynami. Ostatecznie bohaterka przystaje do reszty ekipy. Również Cere nie jest jednoznaczną postacią. Kal ma do niej uraz. Kobieta użyła mocy w sposób niewłaściwy, by wydostać się z rąk Imperium, które ją schwytało. I odbyło się to kosztem jej uczennicy Trilli. A sama Cere zamknęła się na moc, bo uznała, że ta wniosła do jej życia zbyt wiele złego. Jak dla mnie, fabuła gry nie interpretuje złej i dobrej mocy jednoznacznie. Historie bohaterów pokazują, że ostateczna ocena powinna być głęboko przemyślana. I to wpisuje się w założenia filmowe. Nie bez powodu porównuję grę z filmem. Gra w wielu momentach wizualnie przypomina film. Kadry nie są jednakowe, a zmieniają się. Wirtualna kamera podczas rozgrywki potrafi przechodzić z planu pełnego na ogólny. To są drobne zabiegi, ale naprawdę zwiększają przynależność gry do filmu. Niejednokrotnie czuć filmowy charakter. Spotkanie z Vaderem jest wspaniałe. Kompozycja obrazu, kolor, muzyka. Jest to jedna z najwspanialszych scen gry, którą można porównać do wejścia Vadera w filmie Łotr 1. No i jest kilka smaczków, które ucieszą fanów gwiezdnej sagi. Mamy ciekawą scenę mianowania Kala na rycerza Jedi. Tu muzyka sprawia, że ta scena przypomina scenę filmową. Wstań, rycerzu Jedi. Ja przeszedłem całą grę i muszę powiedzieć, że przeżywałem fabułę i łączyłem się z bohaterami. To uczynił film i uczyniła ta gra. Grę mogę polecić nie tylko fanom Gwiezdnych Wojen, ale także lubiących przygodę i dobrą akcję. Dziękuję za wspólny czas dzisiaj i nie zapominajcie o konkursach przy każdym odcinku na moim kanale.